Cześć wszystkim, z tej strony Tomasz. Witam bardzo serdecznie na moim kanale, gdzie prowadzę Was przez meandry męskiej elegancji i męskiej pielęgnacji. W dzisiejszym odcinku nie lada gratka dla fanów twórczości pana Andrzeja Sapkowskiego, czy też tego, co stworzyło CD Projekt Red. Mowa oczywiście o Wiedźminie, czy też The Witcher. Z chwilą nagrywania tego odcinka dzielą nas dosłownie godziny od Netflixowej premiery serialu Wiedźmin, opartego właśnie na twórczości Sapkowskiego. W każdym razie Henry Cavill już lata po Warszawie, a my czekamy z utęsknieniem na to, co przyniesie właśnie Netflix przed świętami. A dzisiejszy odcinek poświęcam niczemu innemu jak fryzurze na Wiedźmina. Jeśli macie trochę dłuższe włosy i jesteście takimi fanami twórczości Sapkowskiego jak ja, czytałem książki kilka razy, w gry nie grałem, a natomiast oglądałem z przyjemnością gameplaye, no to zapraszam do obejrzenia odcinka. Zaraza! Żeby zrobić fryzurę na białego wilka, tak jak wspomniałem, przydadzą nam się troszeczkę dłuższe włosy. Ja jestem akurat w fazie zapuszczania, natomiast jeżeli oglądają mnie panowie, którzy chodzą w slickbackach, no to mogą spróbować swoich sił właśnie w tej fryzurze. Jest ona tak naprawdę bardzo prosta. Chodzi mi o fryzurę, którą mogliśmy oglądać chociażby właśnie na grach komputerowych, czyli kitek związany u góry i włosy puszczone w dół, te, które są w niższej sekcji. Zatem jakich narzędzi potrzebujemy do tego, żeby wykonać fryzurę na Wiedźmina? Po pierwsze grzebień z dosyć szerokim rozstawem ząbków, dosyć grubymi ząbkami, żeby łatwo wydzielało nam się pasma włosów. Wiadomo, gumka do włosów. Wiedźmin prawdopodobnie latał z rzemieniem, no my pójdziemy trochę na skróty. Ja mam akurat taki elegancki spray, w środku jest woda z tonikiem, żeby łatwiej rozczesać włosy. Mam też coś specjalnego, sam jestem ciekaw efektów, bo wiadomo, Geralt z Rivii nosił miano Białego Wilka, ponieważ jego włosy podczas próby traw zmieniły kolor na praktycznie biały, zatem mam tu ze sobą wosk, koloryzujący wosk koloryzujący na szaro firmy Immortal Manpower System. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Oczywiście można taką fryzurę również na sucho uczesać, natomiast no, dlaczego nie mielibyśmy sobie ułatwić trochę tej sprawy? Zatem delikatnie zrosimy sobie włosy. Tak jak wspomniałem, ja lubię wymieszać wodę z odrobiną toniku, grooming spraya, czegokolwiek, co ułatwi nam rozczesywanie. I teraz tak, cała struktura naszej fryzury przypomina nieco fryzurę geometryczną. Tutaj w tym miejscu jest taki punkcik, taki trójkącik, z którego możemy dobrać pasmo, wyciągnąć je i strzesać właśnie tak, żeby potem można było je związać gumką. Natomiast w naszym wypadku, jeżeli mamy odpowiednio długie włosy, zejdziemy sobie 2-3 cm niżej i spróbujemy złapać jak największą ilość włosów. Ja sobie jeszcze troszeczkę je zroszę. Naszymi narzędziami, o których nie wspomniałem wcześniej, będą po prostu nasze kciuki. Łapiemy pasma i przesuwamy do tyłu kciuki, aby chwycić je z tyłu właśnie w kitka. Kitek jest, natomiast chcemy jak największą ilość włosów chwycić właśnie naszą gumką i z tego tytułu spróbujemy podebrać sobie z tyłu włosy mniej więcej do momentu podbicia potylicy, czyli tutaj tej kości, która wystaje nam z tyłu głowy.
Pamiętajcie, chłopaki, że nie chcemy związanych włosów po prostu w kitek. Chcemy iście wiedźmińskiej fryzury. Zatem jeżeli złapiecie z tyłu włosy, nie mogą one być, że tak powiem, w centralnej części za głową. Kitek musi być nieco powyżej. Tak jak tutaj. Nie łapiemy tych włosów ani tu, tylko stosunkowo wysoko. Następnie wypuszczamy te włosy, które są poniżej, żeby trzymały nam się w jednej ładnej linii. No dobra, fryzura jest, kitek jest. Zobaczmy, co potrafi żel wosk koloryzujący od Immortala. Generalnie, nawet jeżeli nie macie takich cudownych specyfików, którymi właśnie traktuję swoje włosy, do takiej fryzury przyda się lekkie utrwalenie, czy to lakierem, czy pomadą, czy glinką, czy czego tam używacie. No po to, żeby żadne włosy nie odstawały nam specjalnie na boki. Wow. No białym wilkiem to nie będę, raczej szarym wilkiem. Jeszcze sobie walnę trochę na brodę, a co? Słuchajcie, no nie mam zbyt wiele do powiedzenia na temat wosku firmy Immortal. Na pewno nie jest to rzecz do stosowania na co dzień, natomiast jeżeli będziecie celebrować odcinki Witchera z pompą i w stylizacji wiedźmińskiej, na pewno się nada. Na pewno nada się też na zbliżający się karnawał. Natomiast co do samej fryzury, pamiętajcie, Geralt nie był ulizany, nie był dandysem, zatem lekko zmierzwione włosy są jak najbardziej na miejscu. Pamiętajcie o tym, żeby kitek nie był ani zbyt wysoko, bo nie chcemy zrobić fryzury na samuraja, ani zbyt nisko, żeby nie był to po prostu zwyczajny kitek, tak? No i włosy oczywiście puszczone do dołu. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że nam wszystkim podobać się będą odcinki Wiedźmina. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście fanami Prozy Sapkowskiego, czy czekacie na serial, jakie są Wasze wrażenia z serialu, a może gracie w gry, dajcie znać, ile razy przyszliście Wiedźmina. Zapraszam do oglądania innych odcinków na moim kanale, zapraszam do zostawienia subskrypcji. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jednocześnie życząc wesołych świąt, wszystkiego dobrego na święta, zdrowia, spokoju, mnóstwa brodatych, pomadowych prezentów i szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!